Khao Lak. Dziś kojarzy się z rajskimi plażami i spokojnym wypoczynkiem, ale 26 grudnia 2004 roku to miejsce zostało niemal doszczętnie zniszczone przez jedno z najtragiczniejszych tsunami w historii. Fala uderzyła w tajskie wybrzeże z ogromną siłą, zabierając ze sobą tysiące istnień i pozostawiając po sobie krajobraz zniszczenia. W tym odcinku odwiedzimy miejsca, które najbardziej ucierpiały podczas tej katastrofy. Zobaczymy, jakie ślady wciąż przypominają o tamtym dniu i jak Khao Lak wygląda dziś, po latach odbudowy. Zapraszam do oglądania. Siemanko! Parę dni dałem wam od siebie odpocząć, ale to ze względu na to, że nie było czego nagrywać, tylko miałem po prostu bardzo dużo roboty i nie miałem kiedy. Wiecie, że teraz jest tak, że jak nagrywam film, to staram się, żeby on był w miarę fajny, ciekawy, a nie tylko żeby nagrać, żeby coś nagrać. Tak to jest. Dzisiaj jest niedziela i akurat Ala poleciała do Bangkoku, ponieważ ma swój damski wyjazd, a ja jadę na Khao Lak, ale też nie tylko, ponieważ będę też trochę kawałek za Khao Lak, w takim Little Amazon, czyli małej Amazonce. To jest coś, co wam chcę też pokazać, że może ktoś z was będzie akurat w Khao Lak, będzie mógł sobie z tego skorzystać. W ogóle powiem wam później fajne opcje na to, jeśli ktoś przyjeżdża typowo tutaj. Musicie o tym wiedzieć, że Khao Lak jest jedną z takich popularniejszych destynacji tutaj w tym regionie, do Tajlandii. Macie Phuket, albo Krabi, albo Khao Lak. Większość biur podróży właśnie organizuje wyjazdy właśnie do tych trzech miejscowości. A ja dzisiaj pokażę wam, jak to wygląda i dlaczego Khao Lak, no można powiedzieć, mocno się zapisało na kartach historii, no i do czego tam doszło. Ale to wszystko w tym odcinku. No i moi drodzy, dojechałem do Khao Lak. Ale dobra, na początku przyjadę tu pokazać wam plażę, póki jeszcze jest ładna pogoda. Znaczy pogoda jest cały czas ładna, ale póki jeszcze jest słońce, bo już jest po 14, czyli dość późno. Później pojadę na Amazonie i później wrócę tutaj znowu. Pokazać dalszą część tego, co chcę wam pokazać i opowiedzieć. Zastanawiam się, którą plażę wybrać. Jest główna plaża tutaj w Khao Lak, ale jest też plaża White Sand Beach, która moim zdaniem jest dużo ładniejsza, tylko jest troszkę oddalona stąd z centrum. Dobra, wiecie, jaka jest najlepsza decyzja, którą plażę wybrać? Pokazać obydwie. Dobra, co do samego Khao Lak. Jeśli chcecie zatrzymać się w Khao Lak, to jest taka bardziej spokojna miejscowość. Dużo starszych osób też wybiera Khao Lak, ze względu na to, że tutaj jako tako życie nocne, no to jest też już w takich spokojniejszych barach. Nie ma jakichś tam całych ulic, takich na przykład jak Bangla Road albo inne, które są takie popularne w Bangkoku. Tutaj raczej ludzie właśnie spędzają czas na przykład na night markecie albo w jakichś takich, wiecie, barach, gdzie można sobie w bilarda zagrać i tak dalej. Na lotnisko musicie przylecieć albo do Phuket i przeważnie jak biura podróży jakieś organizują wyjazdy właśnie tutaj, jakieś zorganizowane wakacje, to właśnie przylatują na Phuket. Jest 80 km oddalone od Khao Lak, albo po prostu na międzynarodowe lotnisko na Krabi, które jest oddalone 100 km. Dodatkowo z Khao Lak do Khao Sok Park, czyli jednego z najpiękniejszych miejsc w ogóle, jakie są w Tajlandii, przynajmniej jak dla mnie. Niesamowite miejsce, bardzo wam polecam. Obojętnie gdzie byście byli na wakacjach, w którym miejscu, Khao Sok bardzo warto odwiedzić. Stąd 40 km, takie że całkiem niedaleko. Bardzo warto jechać, warto też zatrzymać się w domku na wodzie na noc, zrobić sobie wieczorne safari, poranne safari, no i skorzystać z całych uroków tamtego miejsca. Na pewno w tej serii wam pokażemy Khao Sok jeszcze, dla tych nowych widzów, którzy tutaj są, ale to dopiero może, nie wiem, pod koniec marca albo w kwietniu.
czas pokaże. No, możecie zobaczyć, jak ta plaża tutaj wygląda. Tutaj resorcik jakiś ładny. No nie powala, no nie ma co gadać. Jest całkiem normalna. Czekajcie, dobra, może pójdę tam, żeby nie tracić za dużo czasu, żeby pojechać właśnie na tą White Sand Beach, bo ona jest bardzo ładna. Przynajmniej zawsze taka była. Dodatkowo, tam gdzie jest Park Narodowy, jak się zaczyna, to tam też jest plaża. Z góry całkiem fajnie wygląda, ale nie wiedziałem, jak tam zjechać na dół. Co może tu być plusem, albo jednym z plusów, to że macie tu takie całkiem normalne resorciki z domkami, które pewnie w sezonie nie są jakoś mega tanie, ale miejscowość Khao Lak jest na pewno tańszym wyborem niż Phuket, tańszym wyborem niż Krabi, dokładnie tam Ao Nang albo Railly. Tamte miejscówki są droższe. Ao Nang, znaczy nie Ao Nang, tylko Khao Lak tańsze. Także tu też może ktoś wybrać, jak będzie szukał bardziej budżetowych wakacji, to myślę, że to będzie odpowiednie miejsce. No i dobra, może warto teraz wspomnieć o tym, co w miejscowości Khao Lak się wydarzyło. Jak wiecie, w 2004 roku fala tsunami uderzyła w Tajlandię. Oczywiście nie tylko w Tajlandię, nie zaczęła się tutaj, najpierw uderzyła gdzie indziej, ale do Tajlandii też doszła. W ogóle doszła bardzo daleko, ale o co chodzi? Właśnie o to, że uderzyła w tą część Tajlandii. Uderzyła tu oczywiście w Khao Lak, wszędzie tam trochę w dół, jeszcze trochę na górze. Uderzyła w Phuket. Straszna rzecz. 2004 rok, czyli 21 lat temu. Stało się to dokładnie w Wigilię. Khao Lak była miejscowością, która ucierpiała chyba najbardziej z całej Tajlandii właśnie. Tutaj fala wdarła się, z tego co dobrze pamiętam, 3 km w głąb lądu. Jak człowiek sobie o tym pomyśli, to aż ciężko sobie wyobrazić, ile to są 3 km i co ta fala po prostu musiała za sobą ciągnąć, jak to musiało wszystko tutaj niszczyć. Jest tutaj muzeum, właśnie, Muzeum Tsunami. W muzeum byłem ostatnim razem. Niestety po tym, jak co tam nagrałem, dostałem demonetyzację na odcinku, dostałem tam ostrzeżenie. Także dzisiaj może pojadę tylko Wam pokazać dla nowych widzów, żebyście zobaczyli, jaki tam stoi pomnik. Pomnik zrobiony jest po prostu z łodzi policyjnej, patrolowej łodzi policyjnej, którą fala tsunami niosła 2 km w głąb lądu. To jest aż po prostu szokujące. Oczywiście Wam, jak będziecie w Khao Lak, bardzo serdecznie polecam odwiedzić to miejsce, wesprzeć tam ludzi, którzy po prostu zbierają lub sprzedają jakieś rzeczy różne, z których pieniądze są przeznaczone właśnie dalej dla rodzin ludzi, którzy zginęli lub ucierpieli właśnie w tsunami. Warto na pewno zobaczyć. A ja jadę dalej, jadę Wam pokazać teraz White Sand Beach i tam też trochę polatam. I taka podpowiedź dla Was. Bo nie każdy lubi przyjechać do miejsca właśnie takiego, gdzie jest bardzo dużo ludzi, gdzie jest ta turystyka tak bardzo, bardzo rozwinięta. Dlatego wolą sobie wybrać właśnie takie miejsce, jakim jest Khao Lak. Spokojniejsze miejsce, dlatego też dużo po prostu starszych ludzi wybiera to miejsce, żeby sobie spokojnie tutaj poplażować, żeby sobie odpocząć totalnie od tego całego zgiełku miasta i tak dalej. Oczywiście tutaj też jest takie centrum, tutaj są też plaże, jedna, druga. Stąd też można sobie pojechać na Similan Island, można sobie pojechać na Surin Island na wycieczki, właśnie do Khao Sok Parku, można Sanktuarium Słoni odwiedzić i dużo, dużo więcej. A jeśli ktoś z Was się decyduje na jakieś takie wycieczki, będzie na Phuket, ponieważ tylko tam pomagamy, to odezwijcie się na Polacy na Phuket. Bardzo chętnie Wam pomożemy w tym. A dodatkowo, jeśli szukacie inspiracji fajnych na zwiedzanie Tajlandii, pamiętajcie, że w każdym odcinku na końcu pojawia się nasz e-book Nasza Tajlandia. Naprawdę bardzo Wam pomoże w realizacji swojego planu i w zorganizowaniu wyprawy na własną rękę przede wszystkim. Lub po prostu zobaczyć, poczytać, co warto zobaczyć. Oj, popatrzcie, jak tu pięknie się wjeżdża na tą White Sand Beach. Same piękne palmy i zielono. No, i jesteśmy na White Sand Beach, Khao Lak, moi drodzy. W ogóle,
całkowicie pomieszałem. Od razu się przyznam, ponieważ miałem pojechać na Coconut Beach. Coconut Beach znajduje się kawałek stąd. Myślę, że spokojnie, znaczy dobra, zaraz zobaczę, czy można... Stąd ją widać. Nie wiem, czy udałoby się dojść plażą, zaraz zobaczę. No ale samo to przyjechać sobie tutaj na obiadek, w takich pięknych okolicznościach, myślę, że świetny pomysł. Straszne w ogóle dzisiaj są fale i przypływ. Normalnie te plaże tutaj wyglądają jeszcze lepiej. O, patrzcie, jaka fajna palma. Tutaj jakiś dzieciaczek wspina. No, jest taki przypływ, że mało co w ogóle z tej plaży jest. No i wszystko jasne. Coconut Beach jest po prostu tam, a tu dalej się już zaczyna White Sand Beach. No ale jest po odpływie, no i wcale ten piasek nie jest biały, tak jak powinien być. Ale możecie mu uwierzyć, że może czasem jest. Dobra, wpadłem na fajny pomysł. Nie wiem, czy się uda, oczywiście, ale się postaram. Teraz pojadę tam do tej dżungli na chwilę, do tej Little Amazon, czyli małej Amazonii. Będę miał porównanie, bo niedawno byłem w Amazonii z Pawłem. Tak w ogóle taka kolejna dla Was podpowiedź i ciekawostka, że w podróż teraz jak ruszę, to część tej podróży Paweł będzie ze mną. Zabieram go do jednego kraju, tego, do którego lecę najpierw. Myślę, że za tydzień będę mógł Wam zdradzić, gdzie to będzie. A wielu z Was będzie zaskoczonych. A czy wydaje mi się, że już dużo osób się domyśla, ale myślę, że i tak jeszcze niektórych zaskoczę. No i właśnie zabierał tam Pawła, bo mówił, że jak tylko się to uda, to chce jechać ze mną. No i się uda. Wiecie co, jechałem w stronę tego miejsca, gdzie ma być to Little Amazon i zobaczyłem, że to jest kolejne Tsunami Museum. A w nim nigdy nie byłem, także pojadę zobaczyć, Wam pokazać. No, jestem w Banham Camp Tsunami Memorial Park. Ciekawe, co tu będzie, bo nigdy tu nie byłem wcześniej. Zobaczymy, jak to wygląda. Aha, o. Patrzcie. No dobra, to jest smutne miejsce bardzo. Tak, tutaj są zdjęcia. O, niektóre są wyblakłe bardzo. Tabliczki po prostu ludzi, którzy tutaj zginęli. Germany, Austria. Germany, Deutschland. Same Niemcy? Tutaj też po niemiecku. O, tutaj Taj. Kurde, to jest chyba jakiś memorial, który po prostu dla osób, które to właśnie z Austrii, z Niemiec zginęły, no bo wszystko jest... O, to jakieś dziecko. 10 lat miał. Tu jest, urodził się w 94, a w 2004 uderzyło tsunami. Australian, Belgian, Canadian, Chinese, Italian, Japanese, Luxembourg, Myanmar, Dutch. O, popatrzcie to. Niemcy, Polska. Adam Szrejak. Z Lublińca chłopak, 25 lat miał. Bardzo smutne miejsce. Ta miejscowość tutaj właśnie Kaolack zawsze była popularna wśród właśnie niemieckich turystów. No, wśród polskich teraz też. No, ale to, że wśród niemieckich właśnie, że wielu Niemców tutaj zginęło, no to też wiedziałem. Przeglądam sobie teraz właśnie informacje w internecie na temat tego, ile osób zginęło tu podczas tsunami w Tajlandii. No na razie znalazłem, że jedna potwierdzona z polskim paszportem, ale też było, że 60 obywatelów Polski wtedy tu przebywało.
30 z nich było do jakiegoś czasu w ogóle zaginionych, że się nie odzywali, że nie potwierdzili tego, że żyją. Później to potwierdzili. Szukam dalej, właśnie 230 000 ludzi zginęło w sumie, tylko nie tylko w Tajlandii. W Tajlandii to było parę tysięcy. No głównie w Indonezji. W Indonezji to uderzyło z taką siłą, tam chyba 200 000 osób zginęło. Straszne, naprawdę. Ale chcę wam też powiedzieć o tym, że pomyślcie sobie, jaka jest różnica tego, ile osób przylatywało wtedy do Tajlandii. To było 20 lat temu. Że polska ambasada miała potwierdzone, że 60 osób się mogło tu wtedy znajdować w tym obszarze, gdzie uderzyła fala. A teraz 60 to w jednym hotelu. No strasznie pod tym względem turystyka w Tajlandii wybuchła. I cieszę się, że miałem w to jakiś swój wkład. Że ludzie mogą przyjeżdżać do Tajlandii i po prostu podziwiać ten piękny kraj. I się nim cieszyć przede wszystkim. I powiem wam szczerze tak, mało kogo znam, a chyba nie znam nikogo. A jakbym znał, to już nie chciał go znać. Kogoś, kto powiedział, że był tutaj i nie wróci jeszcze raz, albo że nie wrócił, albo że marzy o tym, żeby wrócić znowu do Tajlandii. Bo w tym kraju łatwo się zakochać. Dlatego robię dla was teraz serię Pokochać Tajlandię, czy Pokochaj Tajlandię. O. To jest fajne. Dobra, jadę dalej, bo jak będę tak dalej sobie jechał od punktu do punktu, to zaraz nie zdążę do tej Amazonii. Nie no, muszę wam to pokazać, bo to jest naprawdę mocne informacje. Takie wiecie, wpisałem, ilu Polaków zginęło podczas tsunami. No i tutaj właśnie, że tutaj jakaś informacja, że potwierdza się, że jedna śmierć. Tutaj było, że fala się zaczęła, to miała 30 metrów. Ale patrzcie to na przykład. BBC. Tutaj napisali, że 90 osób mogło się znajdować wtedy, że 63 potwierdza, nie, że tylko w tym kraju zaginione uważa się 63 osoby właśnie z Polski, że 40 w Bangkoku, coś tam mniejsza z tym. Czyli tu już jest inna informacja niż wcześniej była. Kolejna jest tutaj, że 5 prawdopodobnie nie żyje. I wiecie, co wchodzicie w jakieś informacje z tych czasów, to wszystko jest co innego. No i patrzcie to, Azja, 120 000 ofiar, a było 230 w sumie. 5 Polaków prawdopodobnie nie żyje. 73 zaginęło. I popatrzcie, co tutaj jest. Że w Indonezji 80 000, a zginęło 200. Na Sri Lance 27, w Indiach, w Tajlandii, w Birmie, na Malediwach, w Malezji, w Bangladeszu, a także Somalia, Tanzania, Kenia. Ja czytałem w ogóle na jednej stronce, że ta fala tsunami doszła nawet do RPA, że nawet tam odczuwali. Jaka to jest w ogóle odległość od Tajlandii? Kiedyś sprawdzałem, to jest, kurde, nie chcę teraz źle powiedzieć, chyba 10 000 kilometrów. Chyba tak to wtedy sprawdzałem. Niewyobrażalne po prostu. W ogóle ciężko sobie wyobrazić falę, która ma 30 metrów. Wiadomo, ona tutaj do brzegu już nie miała tyle metrów, bo tu miała parę, a większość tego tak naprawdę to, co szła ta fala, to co zabierała na swojej drodze, no to wiecie, to zabijało dużo tych ludzi, których porwała ta fala. Ale 30-metrowa fala to jest, no nie wiem ile pięter budynek, no na pewno ponad 10. Dobra, żeby mi ktoś źle nie zrozumiał, że wiecie, że gadam, że jakaś dezinformacja i tak dalej w mediach, no bo tak naprawdę wtedy to no nie było takiego czegoś jak teraz, że wiecie, ludzie od razu mieli informacje, wszystko mogli przesyłać. To był 2004 rok. To naprawdę, to pewnie wiele dni zajęło im to, żeby w ogóle określić skalę tego wszystkiego, co się stało, ile tych ludzi zginęło. Nie no. No jest film, pewnie wiele z was oglądało ten film, który można zobaczyć na Netflixie o tsunami właśnie. No też telewizji leciał parę razy o takiej rodzinie właśnie tutaj, co była wtedy. No, warto zobaczyć. Jeśli ktoś nie widział, to warto zobaczyć. Dobra, dojechałem tutaj The Little Amazon Taukapa. Tak się nazywa. Klong Sang. Dobra, wiesz, jestem, nie umiem tego wypowiadać nawet. Macie 3 opcje. Pierwsza to jest łódka z silnikiem
za 1300 tajskich batów za 2 osoby. O, to jakaś konkurencja. Aha, bo ja poszedłem do konkurencji, a tu może było taniej. Dobra, mniejsza z tym. Tu idzie pan, który będzie prowadził moje kanu. No, jest do wyboru z silnikiem lub po prostu takie kano, takie pompowane, albo po prostu kajak. Ja wybrałem takie za 800 tajskich batów. 2 osoby 1000 by kosztowało. Jeszcze na szybko pompowanko. No, takie łódki są też do wyboru za 1300, ale mi tam niepotrzebne. No i dobra, startujemy. Zobaczymy, co to będzie za atrakcja. Powiem wam, że sam jestem ciekawy tego. Czytałem, że niby spoko to jest. Także zaraz się okaże. Tutaj mam pana ze sobą. Było napisane, że można spotkać, no oczywiście ptaki jakieś tam, nie warany też. Było, że węże można zobaczyć. Małpy. Coś tam jeszcze. No węże, powiem wam, że to jest bardzo prawdopodobne. Bo jak byłem z Alą w tamtym roku na Khao Lak, byliśmy na takich tratwach. Też po rzece płynęliśmy. No to na drzewach były węże. I to parę widzieliśmy. O, patrzcie, siedzi na drzewie. Czekajcie, muszę trafić w niego. O, jest wąż. It's very danger or no? Yes? Ah, this baby, okay. But danger or no danger? Danger. Oh, okay. No, czarny z żółtymi paskami, podobno niebezpieczny. A to i tak pan powiedział, że to jest malutki baby. No ale właśnie takie węże widziałem, jak byliśmy ostatnim razem. No naturę tu fajną słychać wszędzie. Banian, okej. Mhm. No, pokazuję to drzewo właśnie na każdą stronę, jak jest rozrośnięte. A trzeba przyznać, że natura jest naprawdę tu ładna. Patrzcie sobie tam, to już taki większy. No, on zresztą tym kajakiem odpłynie. Nie chciałbym, żeby tu spadł. Patrz, jaki ładny ptaszek. No, już wyjechałem stamtąd, dojeżdżam z powrotem do Khao Lak centrum. Teraz pojadę pod to muzeum, pokazać wam tą łódź. Później, gdzieś dalej jeszcze parę miejsc mam do zobaczenia, do pokazania. No i co? Powiem wam szczerze tak. Jak byłem w Amazonii, no to nie zrobiło to teraz dla mnie dużego wrażenia, oczywiście. Ale ogólnie fajne miejsce. Słychać naturę, płyniecie dżunglą, piękna roślinność. Myślę, że no to 1000 batów na 2 osoby to tak, to warto. To myślę, że to będzie warto dać.
Nie wiem, ile by tam jeszcze kosztował Bolt albo Grab, żeby dojechać. No bo to jednak było chyba 30 km od samego Kaolack, albo 25. Ale ogólnie spoko. 831 to był numer tej właśnie łodzi patrolowej policji. Tutaj ostrzeżenie. To chyba flagi właśnie narodowości tych, które zginęły tutaj wtedy. No i popatrzcie, to jest ta łódź. Pomyślcie, że fala tsunami ją aż tutaj wyniosła. No i to jest muzeum, tak wam mówiłem. Warto przyjść i odwiedzić sobie, jak jesteście w Kaolack albo przejeżdżacie gdzieś tutaj. Naprawdę warto zobaczyć, warto wspierać takie miejsca, żeby pomagać po prostu. Strasznie złą historię ma to miejsce tutaj. To, co się tutaj wydarzyło. Także warto wspierać tych ludzi. I pamiętajcie, że w tych czasach to nie trzeba się tutaj bać przyjeżdżać. Że ktoś powie, bo w 2004 było tsunami. No ale to jest takie trochę bez sensu. Ja ostatnio tak komuś coś powiedziałem też. Ktoś mówicie, nie musi się bać, bo tsunami było w 2004. A ja mówię, a nie boisz się mieszkać w Polsce, bo wojna była? Albo, nie wiem, takie wiecie, takie przykłady głupie, bo coś kiedyś się stało. Tsunami było 21 lat temu, no. Poza tym teraz mają już takie systemy tutaj. Oni wtedy po prostu nie mieli tych wszystkich systemów, oni nie wiedzieli, że to się stało. Niektórzy mówią, że to zignorowali też. A po prostu jak fala uderzyła, to ona szła z taką szybkością. No i umówmy się, w tamtych czasach nie było takiej komunikacji. Tak jak teraz, wiecie, teraz jakby parę tysięcy kilometrów stąd uderzyła fala, to w ciągu sekundy tutaj by już wiedzieli, że to się stało, że ta fala idzie, że ludzie muszą uciekać. I pewnie nie zginąłby nikt, bo by wszystkich ewakuowali. Wtedy takiego czegoś nie było. Wpadłem na dość ciekawy pomysł, żebyście sobie mogli zobrazować to, jak daleko ta łódź płynęła z tą falą, która ją tu przyniosła aż. Wystartuję tu dronem i postaram się wylecieć na taką odległość, żebyście zobaczyli, jak daleko stąd jest morze. No jak tu dalej pójdziecie, tu jest właśnie też pomnik ofiar i tu dalej też jest takie miejsce, gdzie można sobie pooglądać zdjęcia z tamtych czasów ludzi, takie albumy mają całe i tak dalej. No i tam właśnie kupuje się też te pamiątki, które są przeznaczone właśnie dla pieniądze dla ofiar, dla rodzin ofiar tsunami. Dobra, przyjechałem teraz jeszcze do centrum Kaolack. Tu jest muzeum, tu jest centrum i tu jest najlepszy night market. Bardzo blisko. Wszystko jest obok siebie. No i tak, wszędzie sklepy jakieś z pamiątkami, oczywiście spodnie w słonie, to wiadomo. No tak jak wam mówiłem, to jest takie bardzo spokojne miasteczko, ale też turystyczne bardzo. No i zaraz za targiem wszedłem w pierwszą lewo i to jest taka główna ulica, znaczy główna to jest tamta, to jest boczna, ale jedna z takich ważnych, gdzie po prostu tu też macie wszędzie sklepy, wszędzie restauracje i tak jak mijałem, to bardzo, ale tu bardzo dużo niemieckich restauracji, gdzie można sobie sznycla zjeść. No i powiem wam szczerze, że też wpadłem na taki pomysł. Tutaj trasa już prowadzi do plaży. Nie wiem, czy zdążę dojść przed zachodem, czy nie. Zaraz się okaże. No i może znajdę coś po drodze lepszego do jedzenia. No to trudno, ominę ten zachód. No. O, tu jest jeszcze druga taka łódź. Kurde, nie wiem, którędy mam tak naprawdę iść do tej plaży. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz jestem akurat w tym miejscu. Ale widzę, że to jest coś właśnie, to jest głównie to życie tego miasteczka. Nie takiego miasteczka, miasta. Klimatyczna miejscówka. Seta, salon. Ale będzie ładny zachodzić. Hej, wiecie co, to jest ciekawe, że ja tyle razy, no może nie tyle razy, ale no parę razy tutaj byłem. A dzisiaj odkryłem takie miejscówki nowe. No nawet fajnie. Myślę, że można też wpaść tu na parę dni. Parę dni by było co porobić.
Może na całe wakacje tu nie przyjechał, ale parę dni jak najbardziej. A może już nie tak niedługo będziemy mieli tutaj też właśnie kogoś, z kim będziemy załatwiać też wycieczki dla Polaków. Chcemy na Krabi też. Jeszcze za niedługo może będą jakieś nowe informacje na ten temat. No i dla takich chwil tutaj jest warto być. Ale piękny zachód. Jeszcze z tymi palmami to tak wygląda niesamowicie. O, restauracja idealna, ale akurat muszę znaleźć jakąś z kontaktu, muszę ładować telefon, mi zaraz padnie. Oczywiście nie wziąłem powerbanka, więc nie wziąłem, że tak długo tu będę. Wow, no w tym miejscu też nie byłem nigdy wcześniej. Patrzcie, kamyki tu. Pewnie normalnie. Też jest plaża, tylko pewnie przypływ. A, plaża jest dalej, dobra. Plaża jest w tą stronę. Ja już zrozumiałem, dlaczego mi się nigdy w Khao nie podobało. Bo ja nigdy nie byłem w dobrym miejscu. No ale to jest zabawne, serio. Teraz jak tutaj sobie tak chodzę, przeszedłem przez to centrum, to mi się naprawdę tu podoba teraz. Resorciki przy plaży są naprawdę znakomite. Ciekawe jakie ceny są. I patrzcie, to jest główna plaża. A tutaj prawie w ogóle ludzi nie ma. A ludzie sobie czekają na zachodzik. Coś tam będzie pewnie chwyciło zaraz ładnie. Ale widać, że się przypływ już robi pomału. Ale i tak powiem wam, że najpiękniejsze zachody słońca w Tajlandii są poza sezonem. Dobra, skoro już jesteśmy w miejscowości, gdzie co druga restauracja sprzedaje sznycle, to trzeba jakoś zjeść. No, biorę samochód, podjadę jeszcze pokazać wam właśnie to główne miejsce tutaj, czyli ten najbardziej znany Night Market. A i to co mówiłem wcześniej, że ludzie spędzają tam najwięcej czasu, to cofam teraz, bo pewnie tu wszystko się dzieje na tych ulicach, o których ja nie miałem bladego pojęcia. No i niestety jest niedziela dzisiaj. Co ciekawe, to ten sam dzień co oglądacie, to ja nagrywam tego vloga. Bang Niang Market, który jest naprawdę świetnym marketem, jest dzisiaj zamknięty. To wiecie o tym też, że w niedzielę jest zamknięty, chyba że dzisiaj po prostu tak jest, ale chyba nie, bo żadnego święta dzisiaj nie ma. Możecie zobaczyć, jak bary wyglądają przy drodze. Co jest zabawne, ja kiedyś myślałem, że to jest właśnie centrum. No dobra, trudno. Chciałem trochę więcej, niestety się nie udało. Ale myślę, że i tak całkiem fajnie wyglądał ten vlog. Fajne miejsca mogę wam pokazać. Czy będziecie chcieli przyjechać do Khao Lak, czy tylko odwiedzić? Wasza decyzja. Trzymajcie się. Trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Zapraszam na kolejny vlog. Prawdopodobnie pojawi się we wtorek. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Postaram się. Jutro startujemy z kolejnym obozem na Muay Camp, także troszkę będzie roboty, trochę będziemy mieli na głowie. Dzisiaj już ludzie przyjechali i lecimy z kolejnym obozem. A następny, jeśli byście byli zainteresowani, zapisy już są. 30 marca do 13 kwietnia. Później od razu zaczyna się Songkran, to warto sobie przedłużyć jeszcze pobyt w Tajlandii o jakieś 3 dni i zobaczyć, jak wygląda tajski Nowy Rok. Chociaż wydaje mi się, że już ten weekend 12-13 coś się będzie działo na pewno, bo na przykład w Bangkoku już wtedy świętują Songkran. No świetnie, ja nie mogę się doczekać, naprawdę. Uwielbiam tajski Nowy Rok. Zarąbiście jest. Także wam też polecam. Trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie i pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję. Czekajcie, ponieważ w tym roku moim celem jest zdobycie 100, jakich 100 to ja mogę po roku, 1 000 000 subskrypcji
I dodatkowo za 2 tygodnie ruszam w kolejną podróż, także warto zasubskrybować kanał, żeby nic Was nie ominęło. Pozdrawiam.